Witajcie w drugim odcinku drugiego sezonu Zdolnych. Po ostatniej rozmowie o chrzcie, odkrywaniu chrześcijaństwa tak na świeżo, zupełnie z zewnątrz, zaprosiłem do naszego studio kogoś, kto no właśnie może odkrywa chrześcijaństwo i zna je już bardzo dobrze, bo od kuchni. Brat Fabian Stanisz jest zakrystianem, czy zakrystianinem? Zakrystianem, zgadzam. Z zakrystianem Bazyliki Świętej Trójcy tu w Krakowie. Może go znacie, bo przemyka często, ustawiając różne rzeczy, starając się, żeby liturgia była taka płynna i piękna. No właśnie, Fabianie, co to jest zakrystianin? Zakrystian. Czym się zajmuje zakrystian? Zakrystian no generalnie najprościej można powiedzieć przygotowaniem liturgii, ale nie tylko, ponieważ w naszych, nie tylko dominikańskich wspólnotach, to jest często pierwsza osoba, z którą spotykają się ludzie przychodzący do kościoła, więc to też są jakieś takie pierwsze rozmowy. To jest przyjmowanie intencji, kierowanie do poszczególnych ojców odpowiedzialnych na przykład za duszpasterstwa czy rzeczy związane z spowiedzią, z kierownictwem duchowym. Czyli tak naprawdę bardziej ludzie znają Ciebie niż przeora, bo jesteś taką pierwszą twarzą. Być może jako twarz to tak. Być może jako... I o tych różnych rzeczach, o tych kontaktach, relacjach, ale też o samej zakrystii, o świecie różnych skarbów, które każdy dominikański kościół gdzieś tam przechowuje, będziemy rozmawiali. Ale pamiętam taką jedną scenę tuż przed pandemią. To był nasz dzień otwarty. Zrobiliśmy taki wypaśny dzień otwarty Fundacji DOL. Zaprosiliśmy setki ludzi na... Były pogadanki, były wykłady, były jakieś pokazy slajdów, ale tak naprawdę największym, najbardziej popularnym wydarzeniem tego dnia było zwiedzanie 3 dominikańskich zakrystii właśnie z Tobą, jako zakrystianem. Tym, który jest takim właśnie mistrzem ceremonii, zna wszystkie zakamarki, wie, w której szafie będzie jaki ornat i kielich i tak dalej. I ludzie po prostu spijali Ci z ust te historie. I widzę, że to jest taki Twój świat, masz pasję do tego, to nie jest tylko taka praca od 7 do 15. Skąd w Tobie taka pasja, zainteresowanie wnętrzami, budynkami, historią? Znaczy w ogóle zaskoczę Cię, że do tej pory tak naprawdę nie znam wszystkich szuflad u nas w zakrystii. Jestem zszokowany i zgorszony. Wszystko oczywiście przyjrzałem, ale na pewno nie wszystkie rzeczy jestem w stanie zlokalizować. To jest też właśnie fajne w tej pracy, tutaj w tym miejscu, że jest ta tajemnica, że nagle po pół roku odkrywam jakiś na przykład ornat, czy odkrywam jakiś detal, jakiś architektoniczny z kościoła, który wiedziałem, że gdzieś zginął na przykład i to jest właśnie, pod tym względem to jest właśnie fascynujące, to jest właśnie tajemnica i z tym się wiąże cała moja fascynacja w ogóle historią sztuki, czy architekturą i miejscem właśnie, w którym jestem, czy na przykład w poprzednich kościołach, gdzie byłem, tak samo jest coś takiego, jakby taka fascynacja taka była. Ale to nie jest tak chyba pierwsza fascynacja, to znaczy, nie wiem, czy nawet ludzie, którzy Cię znają z Bazyliki tu w Krakowie wiedzą, że jesteś tak naprawdę z wykształcenia organistą po Akademii Muzycznej w Gdańsku, prawda? Więc najpierw organy, a potem wnętrza. Opowiedz trochę o tej drodze, jak to w ogóle u Ciebie wyglądało. Tylko trzeba byłoby rozdzielić, czy chodzi o tą muzyczną, czy tą związaną ze sztuką. Bo jeśli chodzi o sztukę, to myślę, że takie zainteresowanie to na Akademii Muzycznej najpierw zaczynałem swoją edukację na wyższej uczelni w Łodzi. I tam pamiętam, że regularnie co miesiąc kupowałem taki magazyn, miesięcznik Spotkania z zabytkami. I zresztą dzięki w sumie temu też miesięcznikowi wcześniej zaliczyłem przedmiot taki jak historia sztuki, ponieważ wykładowca zorientował się, że ja się tym interesuję. Niekoniecznie musiałem mieć wiedzę na temat tego, o czym on mówił, natomiast interesowałem się generalnie tym światem, więc o wiele szybciej z najwyższą notą, wtedy pamiętam, to zaliczyłem. I już wtedy, jak w Łodzi byłem, wtedy bardzo się interesowałem sztuką secesyjną. Zresztą to idealne miejsce było akurat, czy gdybym mieszkał na przykład w Bydgoszczy, może później w Poznaniu jeszcze miałem okazję zetknąć się z secesją.
No pod tym względem Kraków też nie jest zły, prawda? Też nie jest zły, ale to nie jest, myślę, że to nie jest ta klasa, jeśli chodzi o sztukę. Może nie obrażamy żadnych Krakusów. To przejdźmy do twojej historii. Wracamy, no właśnie, do tych zainteresowań, czyli secesja i kontynuuj proszę. Natomiast po 2 latach przeniosłem się do Gdańska, no i tam oczywiście już, jeśli mówimy o sztuce, no to oczywiście tam był przede wszystkim gotyk. Te kościoły gotyckie, całe Stare Miasto to są właściwie jedynie kościoły gotyckie. No i to, że miałem okazję też w jednym z tych kościołów być organistą, no to się już wiąże oczywiście z muzyką, która towarzyszy mi od prawie dzieciństwa. Ten kościół to był kościół świętego Mikołaja, czyli nasz dominikański, co nie jest bez znaczenia, bo chyba tam spotkałeś zakon. No nie, właśnie co jest ciekawe, że zakon spotkałem około 2000 bodaj roku, jak mieszkałem właśnie w Łodzi, kiedy nie było jeszcze dominikanów w Łodzi. Mieszkałem wówczas, mój kolega perkusista, z którym mieszkałem, był już po prenowicjacie, ale zdecydował, że po tym prenowicjacie, po wakacjach stwierdził, że to jednak nie jest jego powołanie, natomiast nadal przychodziły do niego zaproszenia na rekolekcje powołania. No więc wręczył mi kiedyś takie zaproszenie, które on dostał, mówi: słuchaj, no ja wiesz co, już na to nie pojadę, ale ty możesz sobie powiedzieć, odpoczniesz sobie, będzie fajnie, sobie będziesz miał ferie fajne. No więc tak sobie jeździłem 3 razy. Dzisiaj to już by było niemożliwe, bo od początku by mnie zapytano, czy jestem w ogóle zainteresowany wstąpieniem do zakonu. A ja wtedy sobie jeździłem, bo było już tak sympatycznie. I to był też ten moment, który zadecydował ostatecznie kilka lat później, że wstąpiłem do zakonu. Bo poznałem przede wszystkim inny rodzaj, liturgia jest ta sama, jak na przykład msza, natomiast oprawę liturgiczną, śpiewnik Niepojęta Trójca, no to był dla mnie tak ogromny szok, że w ogóle w kościele śpiewa się można śpiewać inaczej niż u mnie na przykład w parafii, że nie potrzeba gitary, bo też trzeba dodać, że jeszcze w średniej szkole miałem taki moment, no 2 czy 3 lata, gdzie przygrywałem na keyboardzie w jakiejś takiej scholce. I później nagle się okazało, że świetnie się odnajduje właśnie w tej muzyce chóralnej, tej, która jest czterogłosowej, która jest w Niepojętej Trójcy. Miód na nasze serce. Oczywiście Niepojęta Trójca, tutaj lokowanie produktu. Proszę Państwa, zapraszamy do naszego sklepu, możecie tam nabyć 1. i 2. tom śpiewnika Niepojęta Trójca, dzięki któremu brat Fabian odkrył świat muzyki liturgicznej. Wracamy do twojej historii. Tak, natomiast to był taki właśnie moment, kiedy pamiętam po tych rekolekcjach, jak wróciłem do Łodzi, no i kolega jak zobaczył, jak się zmieniłem, to powiedział, że jak gdyby wiedział, to mnie w życiu nie wysłał na te rekolekcje, bo było oczywiście brewiarz, różaniec, ja byłem rzeczywiście innym człowiekiem, no i całe szczęście, że wtedy nie wpadłem na pomysł, żeby od razu wstąpić, no bo pewnie szybko by odkryto, że to jest szybko, albo myślę, że jest szybko może... nadgorliwość. Tak, nadgorliwość, więc potrzebowałem kilku lat i rzeczywiście po tej Łodzi przeniosłem się na studia tak płynnie przeniosłem się na 3. rok do Gdańska. No i tam po roku tak się zdarzyło, że poproszono mnie, zapytano, czy byłbym zainteresowany, żeby grać w kościele świętego Mikołaja u dominikanów. No i tam do 2006 roku, do tej decyzji, do czasu decyzji o wstąpieniu do zakonu byłem organistą. Więc miałeś taki moment, no właśnie, wejścia bardzo głęboko w świat muzyki liturgicznej jako i student Akademii Muzycznej, ale też organista w kościele. No i powiedz, wstąpiłeś do zakonu, czy myślałeś po prostu o tym, żeby być takim bratem, który będzie organistą całe życie, będzie służył w różnych kościołach? Jak to planowałeś? Bo nie wiem, czy wszyscy zdają sobie sprawę, tak tylko dopowiem, tytułuję Fabiana bratem, bo Fabian jest jednym z braci, których my nazywamy braćmi kooperatorami. Wśród dominikanów są bracia, którzy przyjmują święcenia i potem często pracują w duszpasterstwach jako, no właśnie, nazwijmy to roboczo księża. I są też bracia, którzy postanawiają współpracować, czyli właśnie być takimi współpracownikami, kooperatami tej misji głoszenia na różne sposoby. No i bywa tak, że są bracia, którzy służą jako organiści, jako artyści gdzieś w przestrzeni sztuki sakralnej. Czy może opowiedz właśnie, jak to u ciebie wyglądało? Skąd taki pomysł, żeby
być bratem dominikaninem, bratem kooperatorem? Więc jeśli cofniemy się do tych czasów łódzkich, Aha. wówczas gdybym rzeczywiście myślał poważnie o wstąpieniu, to w ogóle nie wiedziałbym o takiej opcji jak brat. W ogóle nie wiedziałem, że ktoś taki coś takiego istnieje, więc naturalnie poszedłbym na taką drogę klerycką, powiedzmy, na brata studenta. Natomiast później w czasie pracy, właściwie nie, już podczas jednej z tych rekolekcji, będąc na rekolekcjach w Gidlach, poznałem tam jednego z braci. Wtedy się jakby dowiedziałem, co to znaczy bycie bratem, zakrystianem w tamtym przypadku. Natomiast później podczas grania właśnie już u świętego Mikołaja, no to miałem kontakt z dwójką braci, z bratem Wilhelmem świętej pamięci, z którym współpracowałem jako organista. Człowiek legenda. Tak, człowiekiem rzeczywiście legendą. Zresztą brat Wilhelm to prawie 50 lat przy organach w tym kościele właśnie u świętego Mikołaja. Natomiast drugą osobą był brat Karol. Brat Karol Zakrystian obecnie we Wrocławiu, który od początku traktował mnie tak bardzo chłodno, z dystansem. Znaczy był zawsze uprzejmy w stosunku do mnie, natomiast takim dystansem, co jest też ciekawe, już tak troszeczkę rozwinę tę moją wypowiedź. To też jest ciekawe, że on był odpowiedzialny w Gdańsku za powołanie. Jeśli ktoś był zainteresowany, myślał o powołaniu, to musiał przez niego zakonnym, tak? To musiał tak naprawdę tak, zakonnym, i to nawet nie musiało być dominikańskie, bo czasami wiem, że on wysyłał do innych zgromadzeń, jeśli widział, że do dominikanów się ktoś nie nadaje. Więc on chyba od razu tak po mnie tam rozpoznał, że chyba za bardzo to nic z tego nie będzie. Nawet trzeba dodać, że brat Karol jest krawcem, no więc nawet był taki moment, że powiedział mi, że jakbyś wstąpił do nas do zakonu, to ci uszyję habit. No więc ja mu teraz o tym przypominam, ale on udaje, że on tego nie powiedział, bo się tego z pewnością nie spodziewał, że to się wydarzy. Ale w ogóle to jest taki fascynujący świat dominikanów, którzy w bardzo różny sposób, wymieniłeś kilku. Wilhelm, który właśnie 50 lat spędził przy jednym instrumencie, grając w tym jednym kościele. Karol, który jest właśnie krawcem, ale też był wtedy powołaniowcem, czyli kimś, takim człowiekiem pierwszego kontaktu dla osób zainteresowanych wstąpieniem do zakonu. No i też mówiłeś o swojej pracy jako zakrystiana, że to jest taka praca na linii frontu tak naprawdę, że na co dzień spotykasz masę ludzi, masz wpływ na to, jak wygląda liturgia. To jest takie bardzo, bardzo ważne powołanie, o którym myślę, że mało kto wie, że w zakonie dominikańskim są dominikanie, którzy całe życie, właśnie nie przyjmując święceń, bardzo mocno są obecni w misji głoszenia, w misji tworzenia takiego ekosystemu. My lubimy słowo ekosystem tutaj w naszej fundacji. Mówimy często, że po to jesteśmy, żeby tworzyć takie ekosystemy wiary. Takie żywe miejsca, gdzie wiara może właśnie się karmić, wzrastać, pięknieć. No i myślę, że to w ogóle świat zakrystii, świat organów, świat tych właśnie spotkań takich intencyjno, gdzieś tam takich, mówię o intencjach mszalnych, tak, bo bracia często przyjmują właśnie na intencje mszalne, to jest w ogóle niesamowite. Także też dlatego chciałem, żebyś z nami się spotkał, żebyśmy mogli podzielić się tą częścią naszej dominikańskiej misji. Ale zapytam Cię o coś takiego, bo wypisywałem sobie takie pytania do człowieka, który w jakimś sensie robi mnóstwo takich szczegółowych, drobnych rzeczy. Tu świeczki trzeba gdzieś tam uzupełnić olej, tu przyciąć knotek, tu gdzieś tam, prawda, kwiatki przestawić, tu jakiś dywanik dodać, usunąć, odjąć. To jest z jednej strony fascynujące, takie właśnie detaliczne, szczegółowe, a z drugiej, właśnie nie nudzi Cię to? Ta powtarzalność, że trzeba codziennie jakby przejść pewną taką rutynę. Pytam trochę podchwytliwie, bo wiele osób gdzieś tak właśnie w rozmowach mówi, że to, co powtarzalne w naszej wierze, że msza co niedzielę, że pacierz codzienne, że tak naprawdę te takie właśnie rzeczy, które musimy robić regularnie, że one często ludzi nużą i nudzą. Masz takie doświadczenie w Twojej pracy? Ja już o tym jakoś nie myślę w ogóle. Natomiast jakbym miał szczerze odpowiedzieć, to pewnie tak. To pewnie mnie to nudzi.
I pewnie mógłbym 1000 innych rzeczy robić i na przykład ciekawszych i też ciekawe, że od początku właściwie po nowicjacie jestem zakrystianem, chociaż nigdy mnie to nie interesowało i nie do końca mnie to, można powiedzieć, interesuje, ale moim zdaniem to jest troszeczkę tak jak, nie wiem, w bycie ojcem na przykład w małżeństwie, że też nie każdy musi mieć powołanie na przykład do bycia ojcem czy matką. I na przykład ciągnie ten wózek i stara się być odpowiedzialnym i stara się być uczciwym. I to jest moim zdaniem najważniejsze, że owszem, ja miałem taki epizod, przez 3 lata byłem również organistą, będąc w zakonie w Gidlach, znaczy nie przestając być zakrystianem, tak trochę pół na pół, bo jeszcze był drugi brat. I szczerze mówiąc, to też jest ciekawe, ponieważ ja mimo wszystko wolałem wrócić do zakrystii niż grać na organach regularnie, bo jakby im dalej jestem ołtarza, to tracę kontakt, mam problemy większe takie, borykam się właśnie z jakimś zwiadem, przez to, że jestem taka dziwna rzecz właśnie dalej od ołtarza. Jakby wtedy przestaję brać taki czynny rzeczywiście udział. Jak zresztą uczestniczę we mszy, no to jestem rzeczywiście bardzo blisko i to wszystko, co się dzieje, to nawet nie o to chodzi, że ktoś mnie widzi i ja muszę dobrze wyglądać, tylko rzeczywiście wtedy uczestniczę w tym, co się dzieje na ołtarzu rzeczywiście. Też masz ogromny wpływ na to, no właśnie przez troskę o te szczegóły. No, one naprawdę się tak jakoś sumują i ktoś może powiedzieć, o to jest tylko świeczka, o to jest tylko jakaś tam ampułka, o to jest tylko, prawda, jakaś tam palka czy korporał. Takie elementy, na które niby nie zwracamy uwagi, ale one się jakoś dodają i sumują i tworzą pewną atmosferę celebracji. Ja myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne. Ale pytam Cię o to znużenie i taką rutynę, powtarzalność, a z drugiej strony, jeśli ktoś Cię zna na Facebooku, tak jak ja, to zauważy, że masz niesamowitą taką wrażliwość na piękno i taką ciekawość świata. Robisz zdjęcia, to jest jedna rzecz, tymi zdjęciami się dzielisz na mediach społecznościowych, a to są często zdjęcia, no właśnie elementów, budynków, detali, więc ta twoja pasja chyba dla sztuki i dla architektury cały czas żyje, ale też dzielisz się poezją. Wydaje się, że bardzo dużo czytasz i często gdzieś takie właśnie fragmenty, smaczki gdzieś tam wrzucasz i masa ludzi, łącznie ze mną, no wiem, że tym się cieszy i karmi. Opowiedz trochę o tym, skąd właśnie ta fascynacja i poezją, i fotografią? Fotografią, znaczy fotografii nigdy nie traktuję jakoś bardzo poważnie, bo do tej pory nawet się nie posiadam jakiegoś sprzętu, o którym mógłbym powiedzieć, że jest rzeczywiście jakiś profesjonalny. Natomiast no, to jest taka pasja, która rzeczywiście też powoduje, że się jakoś rozwijam i intelektualnie, i tak w patrzeniu bo szczególnie jeśli mam możliwość robienia zdjęć aparatem analogowym, gdzie rzeczywiście trzeba wszystko ustawić, trzeba mieć cierpliwość. Czasami jest tak, że no, niestety dana klatka się właśnie na przykład nie uda tak, jakbym chciał. Nie mogę pstrykać sobie w nieskończoność jak na aparacie cyfrowym. I ta pasja właśnie, ta fotograficzna, ona się tak naprawdę przez większość życia zakonnego w ogóle nie robiłem zdjęć. Dopiero chyba się pojawiła podczas mojego, 7 lat temu, podczas mojego pobytu w Gidlach, kiedy zacząłem prowadzić Facebooka. No i tam właściwie codziennie coś wrzucałem, nie codziennie może swoje zdjęcia, ale rzeczywiście tego było bardzo dużo, no i zacząłem się rozwijać. Będąc też w takiej przestrzeni zabytkowej, jakby miałem mnóstwo możliwości do zachowania na aparacie, na karcie jakby wielu detali właśnie i wrzucania. I później moja obecność w Lublinie, tam już było bardziej podpatrywanie remontujących bazylikę i też właśnie możliwość wejścia na rusztowania na przykład i zobaczenia jakichś detali, sfotografowania z bliska. No i tutaj rzeczywiście to jest też takie miejsce, które jeszcze mi się udało uchwycić częściowo podczas remontu. Mam nawet zdjęcia z rusztowania. Tak, nawet miałem okazję wejść w prezbiterium, dotknąć sklepienia, czyli to jest jakieś 26, może więcej, nie wiem, metrów od posadzki. I no, korzystam z tego, że jeszcze nie mam lęku wysokości. Póki nie mam, więc jak jest możliwość, to w najbliższym czasie też chciałbym do Franciszkanów, tego Wyspiańskiego, zobaczyć z bliska, bo też rusztowania rozstawili. Natomiast jeśli chodzi o poezję, z poezją to jest tak, że ja nie byłem nigdy wielkim fascynatem literatury, jeśli chodzi o szkołę podstawową czy średnią. Miałem ogromne zaległości w lekturach. I
to zainteresowanie czytaniem w ogóle pojawiło się pod koniec dopiero studiów muzycznych, kiedy miałem już troszeczkę więcej wolnego czasu, bo akurat na Wydziale Instrumentalnym, szczerze mówiąc, nie trzeba było wiele, wystarczyło grać i niewiele trzeba, było dużo czasu po tych ostatnich latach rzeczywiście na czytanie, a przy okazji mam takiego bardzo dobrego kolegę, też organistę, który jest poetą. No i on podrzucał mi jakieś czy swoje wiersze, czy różne tomiki i bardzo często wiele nocy przegadaliśmy właśnie o różnych poetach. Ja właściwie to byłem takim laikiem, natomiast no, dzięki niemu tym się zainteresowałem i zacząłem sam czytać i nawet do tej pory mam takie niezrealizowane z nim spotkanie, bo już teraz dawno się nie widzieliśmy, listę lektur, które miałem sobie przeczytać. Już właściwie większość jest przeczytanych, które stwierdził, że nie będziemy się spotykać, o czym będziemy rozmawiać. No więc podał listę lektur, głównie esejów, które miałem przeczytać i tak wygląda ta właśnie kwestia poezji czy I w ogóle oczywiście wiele osób powie, że media społecznościowe to strasznie uzależniająca taka zabawka, że można wpaść w manierę po prostu scrollowania, przewijania ekranu. Wiele osób używa tych mediów bardzo tak pasywnie i to, co mnie jakby bardzo cieszy w Tobie, też zachęcam Państwa, żeby tego brata poznawać, bo ma w sobie taką, myślę, bardzo unikatową, wyjątkową ciekawość świata i to, jak się tym dzielisz właśnie pisząc, dzieląc się po prostu takimi detalami słowa czy obrazu. No i ta troska o właśnie przestrzeń sakralną, o naszą bazylikę, to jest coś przepięknego. Także Fabianie, dzięki za opowiedzenie trochę o sobie i trochę o Twojej pracy. Myślę, że będziemy lądowali, bo moglibyśmy wchodzić tutaj w przeróżne historie i anegdoty, a powiem Wam, że ten człowiek mówi nawet więcej niż ja, więc jeśli znacie mnie i wiecie, że mówię dużo, on mówi więcej, ale dzisiaj mu na to nie pozwolimy. Bardzo Wam dziękuję za udział w naszym drugim odcinku. Chcę podziękować nie tylko Wam, ale też tutaj osobie i miejscu. Jak już zauważyliście w pierwszym odcinku, jesteśmy nie w beczce, tak jak w zeszłym sezonie, jesteśmy u naszych sąsiadów. Nasze biuro fundacji na ulicy Stolarskiej 6/30 znajduje się tam na górze, a my jesteśmy tu na dole, na poziomie ulicy. Bardzo polecamy. Oczywiście to miejsce nie jest w czasie pandemii w pełni otwarte, ale jak tylko się otworzy, miejsce nazywa się Boho i serwują świetną kawę i masę innych rzeczy. Także tu Państwa zapraszamy. I co jeszcze? Jeśli Wam się podoba ten content, jeśli nas lubicie, to pokażcie, że lubicie. Także można łapkę na YouTubie w górę podnieść, ocenić nas na Spotify czy na podcastach Apple'owych. No i oczywiście możecie odwiedzić nas na stronie fundacji, tam wszystko o tych naszych projektach przeczytacie. I oczywiście prosimy Was o wsparcie. Zawsze tego wsparcia potrzebujemy. Jak to zrobić? Na stronie Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny znajdziecie instrukcję. Fabianie, raz jeszcze wielkie, wielkie dzięki. Dziękuję Wam również. Z Panem Bogiem i do usłyszenia, zobaczenia za 2 tygodnie.